Można oczywiście, jak zwykle robi się przy filmach biograficznych, zarówno filmach o artystach, jak o politykach, no wszelkich, Żelazna Dama wyjdzie na ekrany. No, jesteśmy zasypywani tymi filmami biograficznymi, które często zresztą mają taki schemat tytułu od samego nazwiska znanej postaci, tak jak tutaj. To jest film o artyście, o tak zwanym poecie przeklętym, Rafale Wojaczku, który żył bardzo krótko. Urodził się w 1945 roku, popełnił samobójstwo nie doczekawszy 26 nawet swoich urodzin, w 1971 roku, w maju, pamiętam dobrze, bo kończyłem wtedy studia, byłem na 5. roku polonistyki, takie zajęcia z literatury współczesnej, które prowadził z nami na UJ-cie Jan Prokop. Dzisiaj jest takim poważnym historykiem literatury, troszkę tak z takim odbiciem politycznym, dla mnie mało sympatycznym. Wtedy był uroczym krytykiem literackim w średnim wieku i przyszedł na zajęcia, kiedy właśnie dowiedzieliśmy się, że poprzedniego dnia Wojaczek popełnił samobójstwo i z tej okazji wziął nas nad Wisłę pod Wawel, właściwie, no nie aż tak, żebyśmy pili wódkę na zajęciach, to nie, ale było takie specyficzna taka atmosfera takiej żałoby, zastanawialiśmy się nad tym. Mówię o tym dlatego, żeby zdać sprawę z tego, że to był nasz kolega zdolniejszy, Wojaczek. Wszyscy go czytali, wszyscy się nim interesowali. Niesłychanie zdolny poeta, mało może przyjemny, agresywny. Mój rówieśnik Stanisław Bereś, który kilka lat temu opublikował o nim książkę biograficzną, miał z nim takie wspomnienie, bo studiował też we Wrocławiu, no, był ogromny, miał prawie 2 metry wzrostu i był taki agresywny rzeczywiście. Bereś był z kolegą w jakiejś knajpie, on do nich podszedł i powiedział: chłopaki, a może byście chcieli w mordę? Więc rzeczywiście nie jest to przyjemne. No ale rekompensował to niezwykłym talentem, który w swoich wierszach zdawał sprawę z takiego lęku egzystencjalnego. I ten film, z jednej strony opowiadam takie trywialne tutaj historie, parę zaledwie z mnóstwa anegdot, które na jego temat w rozmaitych pismach można znaleźć, a z drugiej strony cały czas mam świadomość ogromnego talentu poetyckiego, tej obsesji samobójczej, z której zdawał sprawę. Między innymi swój ostatni tomik planując w ten sposób, żeby pod imieniem i nazwiskiem autora, które zawsze jest na górze okładki, zwyczajowo umieścić tytuł, którego nie było, co tworzy taki paradoks okrutny. Lech Majewski w pewnym sensie nawiązał do tego zwyczaju, tak, proszę zwrócić uwagę, tak skonstruował tytuł filmu, że druga sylaba ja jest inaczej, jest podawana innymi literami, tak żeby to ja wyróżnić, pomniejszyć. WO i czek są dużymi literami, a ja małymi, jakby przypominając o tym ja, które jest w gruncie rzeczy ciele, tożsamości, osobie, które jest tutaj główną historią. Więc z jednej strony można oglądać ten film, czy po obejrzeniu tego filmu stosować zwykłe strategie odbiorcze związane z filmem biograficznym, zastanawiać się nad wiarygodnością tej historii, zestawiać z faktami z biografii poety w postaci małej pielęgniarki granej przez Dominikę Ostałowską, rozpoznać prawdziwą żonę, jedną z wielu kobiet, ale w krótkim życiu Wojaczka, ale jego jedyną żonę, matkę jego córeczki, która się z nim rozstała w kilka lat po ślubie, zabrała tę córeczkę, którą on się potem nie zajmował i tak dalej. Można prowadzić tego typu rozważania biograficzne, ale w gruncie rzeczy film do nich nie zachęca.
Film mówi trochę o czym innym. Jak gdyby o artyście, o egzystencji. Pomimo, że, jak powiadam, ten związek z biografią jest tu niewątpliwy. W dodatku oni się bardzo starali, autorzy, żeby realizować, być blisko biografii Wojaczka. Więc jak mówiłem, zdjęcia w jego domu rodzinnym są w autentycznym mieszkaniu rodziców w Mikołowie. Zdjęcia na stacji, gdzie mieszkał w czasie swoich studiów, zresztą nie był zbyt solidnym studentem, mieszkał we Wrocławiu, drugą połowę, końcówkę życia spędził we Wrocławiu. Mieszkał na takiej stacji na ulicy Ogrodowej, w podobnym domu, jaki tutaj widzimy. Samego Wojaczka gra Krzysztof Siwczyk, jak gdyby takie jego kolejne wcielenie, grzeczniejsze, bliższe normalności, ale też bardzo zdolny poeta. To nie jest aktor, prawda? Tylko to jest poeta, zresztą świetny i on znakomicie się, trochę podobny do niego fizycznie, wysoki, z Gliwic, trochę się w osobę Wojaczka wciela. Ale pamiętajmy, że ten film ma autora. Jest nim Lech Majewski, bardzo uzdolniony, wszechstronny artysta, także poeta, kompozytor, skomponował muzykę do tego filmu, bardziej zaaranżował, ale coś tam też skomponował, który opowiada o artyście od siebie. Jest też współpracujący z Majewskim operator Adam Sikora, o którym wspominałem, i koncepcja obrazowa tego filmu, opowiadanie o tym poecie trochę z jego punktu widzenia, z punktu widzenia jego czucia się w świecie, ale także poprzez relacjonowanie świata, który na niego oddziałuje, który jest obcy, infantylny, brzydki. Bardzo dużo tu jest takich cytatów z kultury PRL-u, piosenek ówczesnych, które są wszystkie autentyczne. Teatru Kobra, bardzo wtedy popularnego. Można sobie wyobrazić, że i on właśnie na tej stacji we Wrocławiu był tak zapraszany przez swoją gospodynię i takie przedstawienia oglądał. Może tylko transparenty uliczne są bardziej pastiszami takich transparentów. Cała koncepcja obrazowa tego filmu ma zdawać sprawę ze świata, w którym Wojaczek dojrzewał i jego ja, to ja poety, był właśnie odpowiedzią na ten świat, odpowiedzią człowieka wrażliwego. Ten film ma zresztą, jest taka książka, która, no, trudno powiedzieć, że on jest adaptacją tej książki, ale w znacznym stopniu opiera się na faktach w niej zawartych. To jest taka powieść autobiograficzna Wojaczka, Sanatorium, wydana już po jego śmierci, niedawno wznowiona w takiej pełnej wersji autorskiej, pierwszy raz osobno. Są jakoś z niej wzięte próby samobójcze Wojaczka, właśnie związek z Teresą, ona jest pielęgniarką, pracuje w sanatorium, stąd tytuł. Nawet takie sceny jak spotkanie autorskie Stachury i Bruno Milczewskiego, innych takich poetów przeklętych, którzy zresztą w tej powieści nie występują pod swoimi nazwiskami. Sam Wojaczek zresztą występuje tam pod fikcyjnym nazwiskiem Piotr G. Sobecki. No ale wszystkie fakty i jego własna biografia są autentyczne. Majewski rezygnuje z tego kamuflażu, prawda? Od tytułu poczynając, ale tworzy własną opowieść. Tworzy własną opowieść o wrażliwym artyście, który tak właśnie taką dezynwolturą, paranoją, talentem, w końcu samobójstwem na tę rzeczywistość odpowiada. I tworzy ten film tak, żebyśmy na czas seansu mieli
trochę czasu, możliwości wejścia w skórę kogoś takiego. Wejścia w skórę kogoś takiego, kto jest inny i pewnie od nas wrażliwszy. Ale też pokazuje cenę tej większej wrażliwości.